To wynik, który był w ostatniej kolejce, a wynik, który dał mu złoto, to 76-70 jeszcze raz. Podkreślmy ten wynik, 9. wynik na listach europejskiej kategorii U23. No i skoro był ostatni akcent, jeśli chodzi o konkurencję techniczną, to teraz czas na ostatni akcent, jeśli chodzi o konkurencje biegowe. No to, że 7. ekipa Stali Ostrów Wielkopolski z Damianem Drozdowskim na pierwszej zmianie. Prewbet Sonarol na torze 6. Paweł Wyszyński rozpocznie rywalizację w tej ekipie. AZS Poznań, tor 5, Jan Wawrzkowicz. Bardzo mocna ekipa. Na torze 4. podobnie AZS UMCS Lublin z Remigiuszem Zazulą. A Adam Wróbel rozpocznie rywalizację na torze 3. To jest zawodnik Herkulesa Sulejówek. Nie ma broniącej tytułu sztafety AZS-u AWF Katowice. Jest za to wicemistrz sprzed roku, a więc zespół AZS-u Poznań. Jan Wawrzkowicz tutaj na pierwszej zmianie. Widzimy go w niebieskiej koszulce biegnący. Już dogoniona Stal Ostrów przez i AZS i przez Prewbet Sonarol. W Sonarolu Paweł Wyszyński na początek, jeśli chodzi o pierwszą zmianę po torach pokonywaną. Próbuje gonić za zespołami z Poznania i z Łomży Remigiusz Zazula, reprezentant AZS-u UMCS Lublin. Lublinianie nie mieli medalu przed rokiem, wygrali tutaj już sztafetę 4x100 i pewnie będzie chciał ten zespół też i w sztafecie 4x400 zdziałać coś dobrego dla siebie. Ryszard Piasecki teraz ruszył do boju w zespole AZS-u Poznań, natomiast w AZS-ie UMCS Lublin Mikołaj Kotyra, bardzo mocny początek zmiany w wykonaniu tego zawodnika. Teraz wyrównanie, zbiegnięcie do krawężnika i na czele zespoły z Lublina oraz Poznania. Na 3. miejscu Prewbet Sonarol, gdzie Piotr Dąbrowski na drugiej zmianie. Próbuje po zewnętrznej atakować Piasecki Kotyrę i ten atak okazuje się być skuteczny. Teraz bracia Sołtysiakowie będą biec w AZS-ie Poznań. Najpierw Bartosz, potem Daniel, a więc bardzo mocna ta druga część składu organizacji środowiskowej AZS Poznań. Proszę, przyspieszył Kotyra na końcówce i przekazał jednak Łukaszowi Bańce zmianę jako pierwszy, choć to było dosłownie na ułamki sekund wszystko i już widzimy, że znów AZS Poznań odskakuje od AZS-u Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Już Bartosz Sołtysiak dystansuje Łukasza Bańkę. Bardzo dobry występ jednego z braci Sołtysiaków. Za chwilę Daniel przejmie pałeczkę i on wykończy też sztafetę w drużynie AZS-u Poznań. Swoje karty atutowe trzymali na ostatnią część tej sztafetowej rywalizacji trenerzy klubów AZS Poznań i AZS UMCS Lublin. W drużynie poznańskiej Daniel Sołtysiak, a więc brązowy medalista w rywalizacji na 400 metrów, a w AZS-ie UMCS Lublin ruszył wicemistrz młodzieżowy kraju właśnie na tym samym dystansie na 400 metrów. No ale widać, różnica między dwiema czołowymi ekipami, między Sołtysiakiem i Grzegorzewiczem jest wyraźna, zauważalna i to bardzo. Na 3. miejscu cały czas Prewbet Sonarol, w którego barwach teraz Marcin Sukta na tej ostatniej zmianie. 200 metrów już nawet niecałe pozostało do końca tej rywalizacji. To AZS Poznań, wicemistrzowie sprzed roku, brązowi medaliści sprzed 2 lat. Teraz dopełnią ten pęk medali kolorem złotym. Już ostatnie metry przed Danielem Sołtysiakiem pozostały. Takim truchcikiem pokonał tę końcówkę, pokazując tym samym, że ma sytuację jak najbardziej pod kontrolą. Druga do mety dociera ekipa AZS-u UMCS Lublin, a teraz na 3. pozycji padają zawodnicy Prewbetu Sonarol, a więc Jan Wawrzkowicz, Ryszard Piasecki, Bartosz i Daniel Sołtysiakowie mistrzami Polski w sztafecie 4x400 podczas młodzieżowych mistrzostw kraju we Włocławku. Na miejscu drugim AZS UMCS Lublin. Przypomnijmy skład tej sztafety: Remigiusz
Zazula, Mikołaj Kotyra, Łukasz Bańka i Patryk Grzegorzewicz i na miejscu trzecim z brązowymi krążkami Prewbet Sonarol Łomża, Paweł Wyszyński, Piotr Dąbrowski, Bartosz Jurak, Marcin Suchta. 3:15:49 czas drużyny z Poznania, 3:17:25 ekipy z Lublina. Prewbet Sonarol czasem 3:27:36 kończy ten bieg i zdobywa tym samym brązowy medal. Na czwartym miejscu Herkules Sulejówek, a jeśli chodzi o ekipę z Ostrowa, to ona jeszcze nie ukończyła rywalizacji. Uraz Kamila Krysia, zdaje się, bo tutaj jeszcze czeka czwarty w składzie Marcin Karolewski. No i spacerowym tempem utykając, Kamil Kryś się zmierza w kierunku mety tego przedostatniego okrążenia, aby ukończyła drużyna z Ostrowa rywalizację sztafet. Piękna postawa do samego końca, już o nic nie walczy oczywiście zespół z Wielkopolski, ale nie poddaje się zawodnik Stali, chociaż nie, to jest chyba Cyprian Adamcio, tak, to jest zawodnik, który nawet na drugiej zmianie miał biec w drużynie ostrowskiej.